Badania rynkowe donoszą, że aż 60% potencjalnych klientów rozważa zakup chińskiego samochodu. Co ciekawe, ich niejedynym argumentem jest atrakcyjna cena, a również jakość. Jak grzyby po deszczu wyrastają nam salony MG, Omoda, JQ czy też Zbuduj swoje marzenie. Jak dobrze liczę, mamy już prawie 100 chińskich salonów w Polsce, a pod koniec 2025 roku ma być ich około 170. Znajdujemy się pod salonem MG w Białymstoku, jednym z 28 w Polsce, i za moment zaprezentujemy Wam ich maskotkę zwaną Cyberster. Segment premium, a także samozwańczy premium może spać spokojnie, aczkolwiek wolumenowe już nie, gdyż marka MG zaczyna się rozpychać łokciami na naszym rynku. W 2024 roku zarejestrowaliśmy niemal 6800 wozów od MG, tym samym marka uplasowała się na zacnym 20. miejscu w rankingu. Jeżeli weźmiemy na tapet osoby fizyczne, to marka MG uplasowała się na 13. miejscu z wynikiem niemal 4000 rejestracji. Myślę, że w tym roku spokojnie podwoją wynik i wyprzedzą takie marki jak Mazda, Opel czy też Peugeot. Uprzedzam wszystkich drapich chrustów, że nie jest to materiał sponsorowany. A teraz chwila dla wybitnej myśli marketingowej MG. OMG, salony MG już w Polsce. OMG, zasięg jak z Londynu do Paryża. OMG, co za design. OMG, ile miejsca. OMG, to MG, które konfigurował sam sułtan Brunei, auto, które nie ma obecnie konkurencji na naszym rynku. Mowa oczywiście o dwuosobowym elektrycznym bezdaszniku. W kategorii Roadster mamy jeszcze BMW Z4 oraz Mazda MX-5, z tym, że one występują wyłącznie z napędem spalinowym, tak zwanym prawdziwym, i to by było na tyle z przyziemnej kategorii Roadster. A to, że mecenas nazywa swojego nowego SL-a Roadsterem, to jest duża nadinterpretacja, no chyba że współczesne Roadstery są czteromiejscowe, a ja jeszcze o tym nie wiem. Zakładam, że oglądają nas również osoby, które nie wiedzą, że niegdyś brytyjskie MG produkowało samochody sportowe. Była seria T, model MGA, czy też najpopularniejszy MGB, na którego znalazło się ponad 500 000 nabywców. A więc brytyjsko-chińskie MG powraca do korzeni. Wiadomo, że Cyberster to wizerunkowa maskotka, a nie kura, która zniesie marce złote jaja. Lody to będą kręcić o tamte suby. Nie ma co owijać w bawełnę, wóz jest naprawdę bardzo ładnie narysowany. Owszem, zestawienie żółtego lakieru z czerwonym wnętrzem jest odrobinę festynowo-odpustowe, aczkolwiek gdybyśmy żółty lakier zastąpili zielonym, wówczas moim zdaniem by było pysznie. Jak już przy lakierach jesteśmy, to do wyboru mamy tylko 6 sztuk. Jest beżowy, żółty, czerwony, szary, srebrny oraz zielony. Z kolei kolor dachu może być czarny, tak jak tutaj, bądź krwisto-czerwony, czytaj sportowy. Jak zauważyłem, najwięcej negatywnych opinii zbiera tył auta. Zupełnie nie wiem dlaczego. W końcu zostało tutaj wszystko zaprojektowane zgodnie ze współczesną sztuką projektową. Mianowicie mamy pas LEDowy po całej szerokości nadwozia. Ponadto mamy motyw brytyjskiej flagi, zupełnie jak w Mini. W końcu to brytyjskie auto, prawda? A teraz szybka prezentacja świateł. Auto mierzy 4,5 metra na długość, 2,1 na szerokość, 1,3 na wysokość, z kolei jego rozstaw osi wynosi 2,7 metra. Nasuwa się pytanie, jeśli mamy platformę parkingową, to jaką mamy wysokość przy otwartych drzwiach? W końcu mamy drzwi nożycowe lub jak kto woli lambodorsy. Jeden rabin powie, że to zależy, gdyż zakres regulacji kąta drzwi mamy od 30 do 76 stopni. Drugi z kolei powie, że nie ma to znaczenia, gdyż mamy czujniki tutaj, a także tutaj z boku drzwi, więc teoretycznie nie powinno się im nic stać. Czy to działa? Zaraz sprawdzimy. Wcielam się w rolę przeszkody bocznej. Tutaj działa. A teraz jestem niskim sufitem w garażu. Działa. Otwieramy drzwi w ustawieniu domyślnym, czyli kącie 61 stopni.
Wówczas ich wysokość jest to 1,97 metra, a na stronę dochodzi nam ekstra 45 cm. Przy takich ustawieniach ciężko się wsiada, ale gdy damy drzwi na maksa do góry, wówczas już jest Francja elegancja. Wiadomo, że siedzimy dużo wyżej niż w innych spalinowych roadsterach, a to wszystko przez to, że mamy baterię umieszczoną w podłodze, no ale to docenią osoby już po kolonoskopii. Jak myślisz, ile ma przycisków do otwierania drzwi Cyberster? Powinien mieć 16. Niestety ma tylko 10, a jak uwzględnimy te dwa z pilota, wówczas mamy 12. No ale liczymy. Pierwszy na drzwiach jest tutaj, kolejne dwa mamy tutaj. Gdy uwzględnimy drugie drzwi, mamy już 6. Kolejne dwa mamy tu, więc 8. I kolejne dwa mamy tutaj, jest i dyszka. Przepiękna, długa, mocno opadająca maska. Skrywa prawdziwy ocean plastiku. Szkoda, że nie mamy franka, czytaj przedniego bagażnika, chociażby na nasze szanowne kable. Pochowane mamy tutaj chociażby zbiorniki na płyn do kierunkowskazów. Ile ta zabawka kosztuje? Stosunkowo niewiele, jak na obecne szalone standardy cenowe. Wariant z napędem na tylną oś o mocy 340 koni i 475 Nm wyceniono na 277 900 zł. Setkę robi równo w 5 sekund i może maksymalnie gnać przez lokalne wsie 195 km na godzinę. 510 koni, napęd na 4 koła wyceniono na 299 900 zł. Setkę producent deklaruje w tym przypadku w 3,2 sekundy, natomiast VMAX przesunięto na astronomiczne 200 km na godzinę. W obu wariantach mamy tę samą baterię o pojemności 77 kWh brutto. Deklarowany zasięg według normy VLTP z napędem RWD jest to 507 km, a z napędem AWD 443. Ile wnosi na wagę? Kolejno 1885 kg i 1985. Rozkład masy mamy 50-50, czyli taki jak trzeba. Na moment wróćmy jeszcze do tematu ceny. Otóż nie ma tutaj schematu, który praktykują chociażby nasi zachodni sąsiedzi, że za każdą z opcji dawaj jeszcze worek kasy. Tutaj kupujecie wóz, który dosłownie ma wszystko. Do wyboru macie tylko lakier. Każdy z nich wyceniono na tę samą kwotę 3250 zł. Darmowym kolorem jest kolor beżowy. Możecie wziąć tapicerkę łączoną, taką jak tutaj, za 6500 zł. Jest to miks ekoskóry i alcantary. W podstawie jest ekoskóra z starym swetrem. Możecie zmienić jej kolor na szaro-biały, wówczas wtedy musicie dołożyć jeszcze 3250 zł i to jest koniec. Najdroższą specyfikacją z salonu wyjeżdżacie za 314 900 zł. Z napędem RWD stoi to na 19 calach, a z AWD na 20. Zwróćcie proszę uwagę, że znaczka tutaj nie ma, aczkolwiek są to hamulce od Brembo. Potrafił wóz zatrzymać od 0 do 0 na dystansie 33 metrów, a to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Gdzie auto nas oszukuje? Na pewno tutaj. To jest aktywne. To jest prawdziwe. To również jest prawdziwe. To też. Aczkolwiek nie wiem, na ile jest to wszystko funkcjonalne. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko końcówek atrap układu wydechowego. Bagażnik mierzy solidne 250 litrów, ma szeroki próg załadunku, jest płytki, ale bardzo głęboki. Pod podłogą mamy zestaw naprawczy, a także trójkąt i inne klamoty. Dla jasności złożenie dachu nie wpływa na wielkość bagażnika. Ciekawostka barowa jest taka, że sztab MG nie potrafił dokładnie zmierzyć, w jakim czasie otwiera, a także zamyka się dach. Deklarują jedynie, że zrobi to w czasie poniżej 15 sekund, a my zaraz to sprawdzimy. Start. Stop. 12,67. Nieźle. A teraz jedziemy w drugą stronę, czyli otwieramy. Start. 15,04. Dach jest trójwarstwowy. Producent zapewnia, że auto jest nieźle wyciszone. Jadąc 120 km na godzinę, hałas w kabinie wynosi 65 dB.
Z dobrodziejstw mamy pamięć foteli dla 2 kierowców. Fotel jest regulowany elektrycznie w 6 kierunkach, aczkolwiek zakres jest regulacji niewielki. Co jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe, to regulację odcinka lędźwiowego umieścili tutaj w tablecie. Drzwi są całkiem elegancko wykończone. Twardy plastik znajdziemy m.in. tutaj, a także tutaj. A tutaj mamy mikroskopijnych rozmiarów kieszonkę, w której się nie mieści ani smartfon, ani portfel. Jedyne co to wejdzie, to może klucze albo długopis. Ewidentnie wóz jest to wyłącznie dla kierowcy. Pasażer jedyne co to może tylko siedzieć i się tutaj trzymać. Został całkowicie wyautowany z obsługi i zresztą bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo mocno zabudowani. Odnoszę takie wrażenie, jakbyśmy siedzieli w symulatorze wyścigowym, a to głównie za sprawą tychże ekranów. Jest naprawdę wygodnie. Fotel to nie jest żaden tam kubeł. Mniemam, że zapewnia podstawowe podparcie w cuglach. Spasowanie jest na bardzo dobrym poziomie. Mercedes SL mógłby się uczyć. Jedyne, do czego bym się przyczepił, to do okropnej plastikozy tutaj na dachu, a także mogłoby być więcej luksusu w tunelu środkowym dla naszych kolan. To cudo jest w cholerę za duże. Powinien być tutaj malutki selektor. No i tablet powinien być dużo większych rozmiarów do wygodnej obsługi, no i żeby spełniać standardy wszechobecnej tabletyzacji. No i oczywiście absolutną wisienką są te 3 ekrany. Nie da się ustawić tak kierownicy, aby wieniec chociaż w małym stopniu nam ich nie przysłaniał. Tutaj moim zdaniem dobrym rozwiązaniem by było ten prawy tablet przesunąć o 3-4 cm i już byłoby tip-top, no a na ten lewy po prostu nie ma ratunku. Po lewej w tablecie mamy nawigację, radyjko, Apple CarPlay, Android Auto, a także telefon. Po prawej mamy kamery 360, zakładkę ładowanie, informacje o pogodzie, bardzo fajnie, zakładkę MG, nasz profil, a na końcu mamy jakieś ustawienia multimediów. Cyfrowe zegary mierzą 10-25 cala, natomiast te 2 dotykowe ekrany po 7 cali sztuka. W cyfrowych zegarach mamy 2 motywy, które możemy coś tam sobie zmodyfikować. Teraz jesteśmy w trybie klasycznym, a tak wygląda tryb sportowy. Łopaty lewa odpowiada za rekuperację, natomiast prawa za wybór trybów jazdy. Mamy indywidualny, komfortowy, a także sportowy. O joystickach, a także przyciskach nie ma co się rozwodzić, obsługują ekrany, asystentów, telefon itd., itd. Najważniejsze, że są wygodne w obsłudze i nie są dotykowe. A te 2 urocze przyciski odpowiadają za asystentów i tryb Super Sport, cokolwiek to znaczy. Tutaj mamy technologię haptyczną, bardzo fajnie, że tyle rzeczy mamy pod ręką. Centrum dowodzenia, jak wspominałem, na Megusta jest nieco za małe. Znajdziemy tutaj chociażby ustawienia klimatyzacji, ustawienia rozmaite pojazdu, siedziska, oświetlenie ambiente, zegary itd., itd. Mamy ciekawe rozwiązanie z cup holderami. W ten sposób są, a w ten sposób znikają. Podłokietnik skrywa 2 porty USB. Jest typ A i C, czyli coś dla grzybów i coś dla młodzieży. Orkiestra liczy 8 grajków, którzy naprawdę dobrze przegrywają, aczkolwiek jest pewna nieścisłość, gdyż w broszurkach widnieje napis, że głośniki są od marki Premium, a tutaj widnieje napis BOSE. Statycznie auto robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Ma fajne proporcje, jest eleganckie i jest bardzo dobrze spasowane. Jak na obecne standardy jest zachowana równowaga pomiędzy użytecznością a wszechobecną tabletyzacją. Plus osiągi robią naprawdę dobre wrażenie, aczkolwiek z ostatecznym werdyktem wstrzymam się do czasu, aż odbędę jazdę testową. To co myślicie? OMG MG jest hit czy kit?